Dzień dobry, dzień dobry. Dziś chciałem poćwiczyć jazdę, wolne manewry i kurde, nie wiedziałem, że tak ciężko jest w okolicach Zabrza poćwiczyć. Zostałem przegoniony z 2 parkingów. Wstaję rano, otwieram oczy, patrzę, świeci słońce, wypijam kawę, dokończam pracę, którą zacząłem dzień wcześniej, wychodzę z domu. Jadę gdzieś przed siebie, ale tym razem nie bez celu. Szukam parkingu. Parkingu takiego, na którym będę mógł ćwiczyć zawracanie. Chcę poczuć jak najbardziej ten motocykl i czuć się na nim z każdym dniem, z każdą jazdą coraz pewniej i bezpieczniej. Już podczas kursu na prawo jazdy zdałem sobie sprawę, że moje nonszalanckie podejście musi odejść do lamusa. Między innymi dzięki mojemu koledze Łukaszowi poznałem takie kanały na YouTubie jak MotoJitsu, MotoControl i później sam jeszcze znalazłem Fortnite. Na tych kanałach mogłem oglądać praktycznie bez końca o technicznych aspektach jazdy na motocyklu. Jak wszyscy dobrze wiemy, z oglądania skilla nie zdobywa się, więc tym oto sposobem w dniu dzisiejszym wybrałem się na parking, by bez słupków na razie, korzystając po prostu z wolnego placu, ćwiczyć zawracanie, ćwiczyć ósemki, ćwiczyć jakiś prosty slalom. Obecnie poszukuję też jakiegoś fajnego szkolenia dla mnie, które takiemu laikowi otworzy nieco oczy. Jedyne co mnie zastanawia to tak naprawdę trochę skąd biorą się te ceny, bo jak sobie przeglądam za 4-godzinne szkolenie w grupie musimy zapłacić między, nie wiem, 500, co jest jeszcze do przyjęcia, do 2000 zł albo i powyżej. Rozumiem, że nasze życie jest na wagę złota, ale bez jaj. Jeśli macie jakieś fajne szkolenia, które uważacie, że mogą mi się przydać, byliście na nich, to jest warunek konieczny, że byliście, sami w nich uczestniczyliście i możecie je polecić, to piszcie w komentarzu, na pewno zapoznam się z każdą ofertą i z miłą chęcią przestudiuję, co mają do zaoferowania i być może po prostu w nich będę uczestniczył. Mały przerywnik. Pamiętajcie kochani o wciśnięciu przycisku subskrypcji, dzwoneczka, kciuka w górę, napisaniu komentarza. To wszystko dla algorytmów. Pamiętajcie, że to wy tworzycie ten kanał. Bez was by go na pewno nie było. Teraz wracając do tego, co widzicie na ekranie. Inne są odczucia. Inaczej to wygląda, jeśli siedzi się na tym motocyklu, tak jak ja, na tym parkingu, gdzie wydawało mi się, że przechylam się w odpowiednią stronę, generalnie dociążam odpowiednią stronę, używam hamulca wtedy, kiedy trzeba. Natomiast teraz już z punktu widzenia osoby, która przygotowuje dla was ten materiał i patrzy sam na siebie, kurde, jak bezcenne jest to, że mogę zobaczyć, co tak naprawdę robię źle. Bo jakaś już tam teoria jest w głowie, natomiast widać, że brakuje tutaj przede wszystkim praktyki. A skoro uświadomiłem sobie, czego tak naprawdę mi brakuje, to zamówiłem słupki, które posłużą mi do treningów i postaram się podczas niemalże każdej teraz przejażdżki, wycieczki, zwał jak zwał, poświęcić te 15, 20, być może nawet pół godziny do tego, żeby pokręcić się gdzieś powoli, poćwiczyć balans, poćwiczyć zawracanie, awaryjne hamowanie. Na pewno to się przyda, nie będzie to czas zmarnowany, tego jestem w 100% pewny. Ja tu sobie jeżdżę, tymczasem zza rogu jakiś normalnie przyczajony tygrys, ukryty smok, wyłania się pan, który zajmuje się ochroną na rowerze, podjeżdża i staje z boku kamery, po czym słyszę, że This is not okay. This needs to stop now. nie mogę tutaj być, nie mogę tutaj nagrywać. I nie pomaga żadne tłumaczenie, że przecież ani nie nagrywam obiektu, ani nie nagrywam osób. Jestem po prostu na ich terenie. Jeśli cokolwiek
chcę nagrywać, muszę mieć zgodę dyrekcji. Tym oto sposobem widzicie, jeśli chcecie sobie poćwiczyć, nie ma problemu, ale jeśli chcecie coś ponagrywać, to pan z przymrużeniem oka powiedział, proszę sobie przyjechać w niedzielę. No widzicie, jaki ten nasz polski kolorowy świat jest piękny. Tak mnie to trochę zirytowało, że ponownie trafiłem nad kolejne już jezioro. Tym razem w okolicach Tarnowskich Gór. Jezioro Chechło-Nakło, tak ono się chyba nazywa. Bardzo dawno mnie tutaj nie było. Teraz tutaj jest wszędzie niemalże teren ogrodzony. Nigdzie nie można wjechać. Pan mi powiedział, że mogę wjechać tutaj, bo tutaj jest pole jakieś namiotowe. Pole jest zamknięte, nikt nie pobiera żadnych opłat. Więc korzystam i chilluję z kolejnego pięknego dnia. Jak możecie zauważyć, ponownie kuchenka. Ale spokojnie. Tym razem wziąłem wodę. Nice. Jest cisza, święty spokój. Jest po prostu idealnie. Muszę sprawdzić, jak to moja woda. No, coś tu się zaczyna dziać. To działamy. Nigdy przez całe życie nie ciągnęło mnie do przyrody tak jak teraz. Być może to jakiś kryzys wieku średniego, być może odbija ludziom po 40, nie wiem o co chodzi. Po prostu teraz uwielbiam w samotności kontemplować otaczający mnie świat. Ta chwila ciszy jest po prostu bezcenna. W komentarzach piszecie mi, w tym wieku to już tylko hotel albo apartament, bo musi być wygodnie, trzeba się dobrze wyspać po podróży całodniowej na motorze. Tymczasem wiecie, ja przez całe życie tego nie miałem. Przez całe moje życie raptem może 3 noce spędziłem pod namiotem. I teraz po prostu chcę spróbować czegoś nowego. Chcę spróbować właśnie tego. Do tego mnie ciągnie niesamowicie. Niesamowicie mnie to po prostu wręcz fascynuje. Nie ma złego stylu podróżowania. Każdy musi w nim odnaleźć samego siebie, do czego gorąco zachęcam. Nad jeziorkiem było fajnie, ale się skończyło. Tymczasem, kochani, jestem w okolicach Lublińca. Pola, łąki. Nie martwcie się, cały czas o was myślę. Jestem na etapie wyboru kamery do nagrywania. Prawdopodobnie nie będzie to GoPro, tylko pójdę w stronę Action. Natomiast codziennie to jeszcze analizuję, siedzę do późnych wieczorów. Porównuję specyfikacje, porównuję plusy i minusy, ale przede wszystkim to, co mnie najbardziej interesuje, to chcę mieć po prostu fajne audio. Nie chcę iść na jakieś kompromisy, nie chcę iść, słuchajcie, na jakieś, nie wiem, milion jakichś złącz. Kask musi służyć do ochrony, a nie do tego, żeby tam Bóg wie, co znajdowało się w środku. Natomiast no zobaczymy. Ja potrzebuję na pewno jeszcze, myślę, coś koło 2 tygodni, może miesiąca. Te filmy wówczas nabiorą troszeczkę smaku. Bo będę wam mógł pokazywać, gdzie ten laik jeździ na tym motocyklu, a Mistrzu, jeśli dotarłeś do tego momentu, to znaczy, że jesteś po prostu przekotem i lubisz oglądać tego starego pryka jak ja. Cieszę się bardzo, że tutaj ze mną jesteś i zostałeś do samego końca. Jest mi niezmiernie z tego powodu miło. Daj łapkę w górę, napisz komentarz koniecznie i do następnego. Trzymaj się, pa!